Kiedy spotkałam go pierwszy raz, kupował mamie kwiaty. Cześć, co słychać? Zapytałam. Odłożył bukiet i powiedział: szkoda, że zamiast kwiatów nie mogę kupić mamie twojego uroczego głosu. Później przyszedł kupić kolejny bukiet. Dla kogo tym razem? Dla ciebie. Odchodzi. Ona biegnie za nim. To mój książę z bajki. Zrywam z tobą. To chciałem ci powiedzieć. Ja nie rozumiem. Dobrze nam się układało. Mieliśmy swoje problemy, ale to nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. Ale tak z cicha pękł? Serio? No i I on... A my... No i tak. Wiesz, o co mi chodzi. Tak. Myślałam, że łączyło nas coś wyjątkowego. Ale chyba on tak nie myślał. Nieważne, co myślał, to głupi buc. Wcale nie. Jest cudowny, miły i taki uprzejmy. Nikt nie zaprosił mnie na randkę tak uprzejmie, jak on ze mną zerwał. Nie znajdę drugiego takiego. I jeszcze znajdziesz super faceta. Zapomnisz o Benie, a to wszystko będzie się wydawać głupotą. Będziesz dużo szczęśliwsza, niż kiedykolwiek byłaś z Benem. Zróbmy listę. Zróbmy listę rzeczy, które pomogą ci zapomnieć o Benie. Spróbujemy wszystkiego, póki czegoś nie znajdziemy. Dobrze. Okay. Umówiłam się z tobą, żeby zapomnieć o moim ex. Jesteś tylko odskocznią, a mnie nie powinno tu być. Weźmiesz mnie za wariatkę, ale nie kocham ciebie, tylko mojego ex. Mam świetny pomysł. Umówię cię na ślepą randkę.
Ben był ślepy. Skończył się sok jabłkowy. I bajgle. Mamy seler? Allison? Seler. To nic, jeśli jeszcze o nim nie zapomniałaś. Na to potrzeba czasu. Nie chcę go zapominać. Może nie musisz. Może do siebie wrócicie. Ale jak? Powiedz mu, że... Albo zadzwoń do niego i... Powiedz mu, że umierasz i zostało ci kilka miesięcy życia. Uświadomi sobie, że mnie kocha. Tak. Ale wtedy musiałabym umrzeć. No tak. A gdybym udawała, że mam nowego chłopaka, będzie zazdrosny. Nie, będzie życzył mi dobrze. A gdybym udawała kogoś innego? Zaraz, jak to? Będę udawać inną dziewczynę. Poderwę go i rozkocham w sobie. Nie pozna cię po głosie? Mogę mówić wyżej albo wolniej, albo o rzeczach, o których zwykle nie rozmawiam. O królu Lirze, muzyce metalowej albo wojsku. Allison? Jesteś geniuszem. Odzyskam go. Trzeba zrobić to jak należy. Musisz poćwiczyć. Dobra, zgoda. Bądź Benem. Allison? Potrzebujesz kogoś, kto nie będzie wiedział, że ćwiczysz. Racja. Najlepiej kogoś ślepego. Dzień dobry. Poproszę ten sam bukiet, co wcześniej. Lindzie bardzo się podobał. Nie ja go panu sprzedałam. Co to były za kwiaty? Przyszedłem o tej samej porze, tak jak dzisiaj. Chcę ten sam bukiet. Pewnie rozmawiał pan z Allison. Już tu nie pracuję. Nazywam się Kimberly. Allison, ja po prostu chcę ten sam bukiet. W porządku. Nie wyszło. Próbowałaś? Tak. Od razu mnie rozpoznał. Dlatego nie zaczęłyśmy od Bena. Co zrobiłaś? Obniżyłam głos. Przecież to nie wystarczy. Skąd miałam wiedzieć? Nawet nie wiem, jak brzmię na co dzień. Nagraj się i posłuchaj nagrania. To pomoże? Nie wiem. Wiesz co? Mam pomysł. Pamiętasz mojego nauczyciela aktorstwa? Poprośmy go o pomoc. Oblał cię, bo na dyplomie za często mrugałaś. Nie. Za to mnie tylko opieprzył. Oblał, bo źle wymówiłam archetypowy. To i tak dupek. Może nie jest miły, ale dobrze uczy. Jest trenerem wymowy. Mógłby cię nauczyć, jak budować postać i inaczej mówić. Sama mi pomóż. Studiowałaś aktorstwo. Jestem kelnerką w klubie komediowym. Nie mam najlepszego CV. Dopiero co skończyłam studia, nie chcę na nie wracać. Nie to, żebyś wróciła. Wróciłabyś tylko trochę. To najlepsze rozwiązanie.
Jest dobrym nauczycielem, czy dobrze wywyższa się ponad innych? I to, i to. Zgodzi się? Jest aktorem. Każdy aktor jest w głębi duszy niepoprawnym romantykiem. Chcesz wrócić do Bena? Spadek hydrauliczny to spadek ciśnienia przypadający na... Bohater sparaliżowany niemożnością podjęcia decyzji, apatyczny. Dzień dobry, nazywam się Allison. Zastanawiałam się, czy nauczyłby mnie pan udawać kogoś innego, żebym mogła odzyskać chłopaka. Dzień dobry, Allison Brighton. Mam nietypową prośbę. To szaleństwo, ale potrzebuję pana pomocy. Kocham mojego ex. On mnie nie, ale z pana pomocą mogę go odzyskać. Profesor Gallagher, jak mniemam, chłopak mnie rzucił, jeśli będę udawała inną, mogę go odzyskać. Jest ślepy, jeśli będę udawała inną, nie pozna mnie. Miał pan kiedyś złamane serce? Proszę mi pomóc, jest pan moją ostatnią nadzieją. Co robisz? Czekam na profesora Gallaghera. Współczuję. Wejdź, jeśli musisz. Lecz na banalne pytania nie odpowiadam. Tak, witam. Witam samo w sobie jest bezużytecznym słowem. Wprowadza tylko do rozmowy, a więc mów dalej. Przepraszam. Nie zajmę panu wiele czasu. Nie jestem pana studentką, ale chciałam zapytać... Najpierw się przedstaw. Allison. Jennifer Berg mówiła, że może mi pan pomóc. Pamięta pan Jennifer? Jennifer Berg. Ach tak. Obiecująca studentka, ale brakowało jej tego czegoś. Nada się na aktorkę drugoplanową. A wracając do twojego pytania? To wyda się dziwne, ale grałaś w musicalu na podstawie Macbetha? Co ty wiesz o dziwnych sprawach? Chłopak mnie rzucił, a ja wciąż go kocham. Gdyby poduczył mnie pan aktorstwa, mogłabym udawać inną dziewczynę i jeszcze raz go w sobie rozkochać. Planujesz operację plastyczną? Co? Nie. Zapomniałam dodać, że jest ślepy. Ślepy? To ułatwia całe przedsięwzięcie. No właśnie. Na końcu ulicy jest sklep z miłosnymi eliksirami. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem do spraw rozstań w FBI. Zapłaciłabym panu. A jaka jest cena rynkowa za pomoc w zwodzeniu byłych chłopaków? Pan ustaliłby cenę. Cóż, mógłbym poprosić o urlop naukowy, żeby zgłębiać praktyczny wymiar teatru w codziennym uwodzeniu mężczyzn. Miło było poznać. Dupa, a nie niepoprawny romantyk. Życie nie jest już takie samo.
bez ciebie. Chyba oszaleję bez ciebie. Chcę być silny i chcę iść naprzód, ale nie potrafię. Nie potrafię bez ciebie. Reach out and take my hand. It's like we understand that I can't live without you. Profesorze, zagubiona studentko, Jennifer Berg, uczył mnie pan 3 lata. Powiedziałbym, że to ironia losu, że ty i twoja przyjaciółka nawiedzacie mnie tego samego dnia, ale to chyba nie przypadek. Rozmawiała z panem? Co pan powiedział? Jak myślisz? Musiało ją to dobić, bo jeszcze nie wróciła do domu. Nie jestem jedyną przyczyną jej wzburzenia. Mógłby pan chociaż udawać dojrzałego, skoro nie potrafi wykrzesać z siebie odrobiny współczucia. A propos dojrzałości, pozwól, że wrócę do mojej lampki Cabernet. Nie prosi pana, żeby zrobił pan to za nią. Prosi jedynie o kilka rad. Nawet jeśli miałoby się nie udać, proszę spróbować. Kiedyś była szczęśliwa. Niezła przemowa, choć pod koniec brakowało jej jędrności. Nie myślcie o mnie, żem słaba niewiasta. Dla dobrych jam ku szczęściu, dla podłych ku zgubie. Wróciłam, bo nie zdaje pan sobie sprawy, jakie to dla mnie ważne. Budynek był zamknięty, ale nie włamałam się. Zapłaciłam dozorcy $20, żeby mnie wpuścił. Proszę go nie zwalniać, to porządny człowiek i ma rodzinę do wyżywienia. Lubię monologi, ale oszczędzę ci stresu. Wejdźmy do gabinetu. Przedyskutujmy twój plan. Naprawdę? Naprawdę. Dziękuję. Nie ma pan pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Oddychaj. W ciągu 15 lat pracy jako nauczyciel spotkałem wielu zdesperowanych studentów, ale żaden nie był tak nieustępliwy.
Wbrew mojej zwykle nieomylnej intuicji, pomogę ci w tej farsie pod jednym warunkiem. Jeśli którykolwiek profesor, student, woźny czy WF-ista dowie się o tym, a ja stanę się obiektem szyderstw i kpin, obarczę cię za to odpowiedzialnością, a tego byś nie chciała. Ostrzegam. Rozumiem. Spotkajmy się o 7:00 w audytorium Macduffa, gdzie zaczniemy twoje szkolenie. Dziękuję, profesorze. Musical postmodernistyczny. Po naszej porannej rozmowie zasnąłem. Śniłem błogo, że ta cała farsa była tylko złym snem, a jednak oto jesteś. Od czego zaczynamy? Przeczytasz fragment monologu. Niech zabrzmi przekonująco. Nie cierpię marnych interpretacji. Uprzedzam, że nie mam doświadczenia. Wiem. Oboje będziemy się świetnie bawić. Na scenę. Raz, przyjaciele, jeszcze do wyłomu, Lub go zatkajmy trupami Anglików. Nic tak w pokoju mężom nie przystoi, jak skromna cichość, milcząca pokora. Lecz gdy wojenna zagrzmi w uszach trąba, niechaj przykładem waszym tygrys będzie. Natężcie żyły, błagam, przestań. Dlaczego czytasz to tak beznamiętnie? Pierwszy raz to widzę. Nie mam pojęcia, o czym mówię. Nie słyszałaś tego monologu? Może jedną linijkę. To Henryk V zbiera swoje oddziały. To rozpaczliwy, chaotyczny, tragiczny, choć podniosły moment. Król bowiem jedynie siłą woli i charyzmą próbuje zagrzać wojsko do walki. Chce podporządkować sobie Francję. Jeśli przegra bitwę, Anglia będzie stracona. Spróbuj jeszcze raz. Raz, przyjaciele, jeszcze do wykopu, lub go zatkajmy trupami Anglików. Nie, nie, nie. Dlaczego tak? Chciałam zabrzmieć jak król. Gdyby królowie tak mówili, częściej mielibyśmy rewolucję. Nie rozumiem, co to ma wspólnego z moim życiem. Żadna postać, którą stworzysz, nie będzie miała z twoim życiem nic wspólnego. Tu nie chodzi o ciebie. Musisz nawiązać z bohaterem, którego grasz, nić porozumienia. Inaczej nie będziesz przekonująca. Zacznijmy od Henryka V. Czego chce? Czego się boi? Co was łączy? Chce wygrać, chce walczyć, chce... Czego się boi? Że jego żołnierze uciekną. Dobrze. Co jest źródłem tego lęku? Myśl, że żołnierze stracą wolę walki. Tak. Możesz się z tym utożsamić. Powtarzaj sobie. Nie poddawać się, nie poddawać się. Jeszcze raz. Pierwsze 2 wersy. Raz, przyjaciele, jeszcze do wyłomu, lub go zatkajmy trupami Anglików.
Jest jeszcze wiele do poprawy, ale jest lepiej. Zadam ci książkę do czytania. Uczynić z postaci człowieka. Powinna ci pomóc. Masz ją przeczytać do następnego spotkania, czyli za 2 dni. Okay. Dobrze. Is that your wife? To pańska żona? That picture. Is that your wife? Tak, w pewnym sensie. In a way. Jak to? To moja ex-żona. I'm sorry. Przepraszam, nie powinnam była pytać. When did you talk to her Kiedy last? ostatni raz pan z nią rozmawiał? Rok? 6 dni? I 7 godzin temu. You should call her. Niech pan do niej zadzwoni. Miła myśl. Już późno. Stary profesor musi iść spać. Pamiętaj o pracy domowej. Good night, Professor. Dobranoc. Co ja mam z tym zrobić? A gdzie sos? Nie jesteśmy w Kalifornii. Pytam, czy mają musztardę, a on na to... Ten żółty sos? Rany, jak on se plenił. Wraca i mówi: znalazłem ten żółty sos, ale na butelce jest napisane musztarda. Dzięki. Za tydzień przyjdę ze świeżym gagiem. Nie jest ani trochę śmieszny. Im się podoba. Każdy im się podoba. Przychodzą tu, żeby się pośmiać. Lepsze to niż narzekać. Nie narzekam. Mówię tylko, że nie jest śmieszny. Sama spróbuj. Dziś otwarty mikrofon. Dobry żart. Powinnaś zostać komikiem. A ty powinnaś poćwiczyć. Masz idealną okazję. Nie. Tak jakbyś miała wybór. Co to ma znaczyć? Pora na otwarty mikrofon. Pierwsza na liście jest Alison Brighton. Mamy tu taką? Tu jest. Zapraszamy. No więc poszliśmy któregoś dnia do odkrytego akwaparku. Ludzie pluskają się w brodzikach i dobrze bawią. Aż tu nagle niebo spowijają czarne chmury i zaczyna padać. Wszyscy uciekają pod dach, bo nie chcą się zmoczyć w akwaparku. Kumacie. Bardzo zabawne. Skąd wytrzasnęłaś ten akcent? Nie mam pojęcia.
Widzisz? Przyda ci się praktyka. To było najdziwniejsze doświadczenie w życiu. Cóż, sztuki widowiskowe są dziwne. Zaczynaj. Cześć, nazywam się Alisa. Cześć, jestem Annabel. Cześć, przystojniaku. Nie chciałam na ciebie wpaść. Tak, siedziałam parę lat w kiciu. Za 5 minut mam ważne spotkanie. Zaczekaj. Romeo. Czemuż ty jesteś Romeo? The Lumineers są tacy oklepani. I mówię, nigdy do siebie nie wrócimy. Nie. Co różą zowiemy, pod innym mianem dawną woń zachowa. Pierwiastek kwadratowy liczby pi. Lepiej spuść z tonu, chłopczyku. Błagam, tylko nie tańcz. Przestań, obrzydzasz mnie. To jest to. Naprawdę? Popracujmy nad tym. Na pewno? O tak. Za 2 dni będziemy gotowi do akcji. Schronisko dla psów. Tak? Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Piękny dziś dzień. Trochę zimno. Nie jest tak źle. Wybacz, że pytam, to twój pies przewodnik? Nie. Wyglądacie, jakbyście znali się od lat. Nigdy nie potrzebowałem pomocy przy poruszaniu się. Tak naprawdę pomocy potrzebują one. Lubię dotrzymywać im towarzystwa. Jesteś tu wolontariuszem? Codziennie wieczorem, ale czasem przychodzę też w przerwie na lunch. Pracujesz w okolicy? Parę ulic stąd, w agencji reklamowej. Zajmuję się tekstem, nie grafiką, jak się domyślasz. A ty? Pracuję na pełen etat jako analityk w Harmon & Berg i piszę książkę. Napięty grafik. O czym jest książka? O giełdzie i takich tam. Ale też o miłości i morderstwie. Lubię pisywać w kawiarniach. Lubisz kawę? Tak, lubię. Pora wracać do pracy. Piękny pies. Na pewno. Dobrego dnia. Tak w ogóle nazywam się Emily. Ben, miło mi. Do widzenia. Wydajesz się być spoko. Wydajesz się być spoko. No cóż, Ben nie pomyślał tak o Emily. Nie była w jego typie. Raczej nie. Pora zacząć pracować nad kolejną postacią. Może nie interesują go obcokrajowcy. Albo wręcz przeciwnie. Może lubi Koreanki. Nie. To musi być ktoś z ikrą. Co przesądziło o sprawie? Nie jestem w tym dobra. Nie. Musiała nie spodobać mu się któraś cecha. Nie jestem w tym dobra. Jestem kiepską aktorką. A muszę zagrać naprawdę dobrze, żeby to miało się udać. Próbowałaś dopiero jednej postaci. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę dość dobra. Każdy aktor
I każda aktorka gdzieś zaczynają. Nie można poddawać się przy pierwszej porażce. W rzemiośle trzeba się doskonalić. Craft. To pana i Jennifer rzemiosło. Jennifer's craft. Ja nie jestem w tym What dobra. I'm good at. A w czym jesteś? I don't know. W probably niczym. nothing. Bzdura. Co lubisz robić? Paint. Lubię malować, sprzedawać kwiaty, rysować, I don't know. Make people happy. uszczęśliwiać ludzi. To wszystko ważne rzeczy, u których podstaw leżą piękno, kreatywność, przyjaźń. Wykorzystaj je, żeby połączyć się ze swoją postacią. I pamiętaj o Henryku V. Nie poddawać się. When I look at you, I Kiedy see na a ciebie man patrzę, widzę człowieka głębokiego. You look so good today, Świetnie by the way. wyglądasz. Just had to tell you that. Wybacz, musiałam to So hard powiedzieć. adjusting to civilian life, you know? Ciężko wrócić do życia w cywilu. Hey, I just met you, Wiem, and że this tak is ni stąd, ni great. zowąd, I ale play dam banjo ci and mój the numer. harmonica, and I also play the grandjo. Gram na It's banjo, nice. na harmonijce i na It's a lot grandjo, of banjo, które and sama it's wymyśliłam. hard because I invented it. I also have No no i nie mam sense of węchu. style whatsoever, and Pewnie that's why I dlatego like tak lubię fashion so fast much. foody. Hey, I hate to be the one to Nie break chcę this cię to you, martwić, but, ale jesteś you're sexy. hot. I'd give you my number, but Dałabym ci mój numer, ale go nie zobaczysz. Możesz zapisać go braillem. I don't know Braille. Nie znam żadnego brailla. Mam dobry słuch. Podyktuj mi. Problem solved. Problem z głowy. 5550198. Dzięki. You gonna remember that? Zapamiętasz? Tak. Is that as fast as Szybciej you nie umiesz? Umiem. go? Weech. Mięczak. Musimy zbudować głębszą postać. Koniec z przypadkowością. He's gonna find out. I W mean, końcu się who domyśli. is like 10 girls flirt Kogo with him or ask normalnego him out podrywa with the same 10 dziewczyn w tygodniu? other than James Poza Bond? Jamesem Bondem. Nie możemy więcej ryzykować. Kolejna postać musi być przemyślana, ale nie dziwaczna. Strzeż się dziwaczności. Zacznijmy od głosu. Postarajmy się, żeby brzmiał zupełnie inaczej niż twój własny. Nie musi być pociągający, to przyjdzie z czasem. So, like a smoky Może voice. głos palaczki. W sumie? Hey, my name is Jack. Cześć, jestem Jackie, co tam? Nie przesadzaj. Trochę przesadzasz. Hey, my name is Jackie. Nie za nisko i nie przesadzaj z rzężeniem. Za bardzo rzęzisz. Ma być szorstki, jakbyś w gardle miała papier ścierny. How does this sound? A tak? How about this? Może? Don't. Gadaj gdzie fajki. Wraz z ćwiczeniem przyjdzie naturalność. Jest mleko? Możesz już przestać ćwiczyć. No, I can't. Chyba straciłam głos. Podejście bezpośrednie okazało się nieskuteczne. Zbliż się do stolika ostrożnie, bacząc na każdy krok. Gdy usiądziesz, zachowuj się tak, jakbyś bała się, że go urazisz. Przepraszam, czy tu jest wolne? Tak, śmiało. Ja tylko na chwilę. Za gorąca? Słucham? Kawa. Oh, yeah. Ach tak, Yeah, it is. za gorąca. You must have really good hearing. Masz bardzo dobry słuch. Bądź świadoma swojego głosu. Przepraszam za mój głos.
Jest irytujący. Bynajmniej. Chciałbym mieć fajny głos. To miłe z twojej strony. Jak się nazywasz? Ben. Jackie, miło mi. Ucieszy się, jeśli poprawi się humor, a dzięki temu rozmowa dobrze się ułoży. Twoja postać miała ciężkie życie, ale nie mów o tym. Wystarczy to zasygnalizować. A gdy rozmowa będzie trwać w najlepsze, sprawdź go. Muszę już iść. Miło było cię poznać. Wzajemnie. Umówisz się ze mną na kolację albo do kina? Tu chodzi o chwałę. Chwałę. Który nie wyłączył telefonu? Alison, wariatka. Grajcie dalej. Udało się, profesorze. Świetnie. Dziś wieczorem kolejna próba. Ucieszył się. Tak, zadowolony Gallagher. Naprawdę, to jego zadowolony ton. Zawód web developer. Staż pracy niecały rok. Jakie Jackie ma hobby? Kolacja i kino. Co robi, kiedy nie pracuje? Chodzi na randki z Benem. A zanim go poznała? Coś nudnego. Hobby coś nudnego. To mu powiesz jutro? Stan emocjonalny? Szalenie zakochana. Postać, nie ty. Proszę się rozchmurzyć. Udało nam się, reszta to szczegóły. Sama wiesz, kto w nich tkwi. Jak się nazywa pańska żona? Skup się. Jak się nazywa? Grace. Niech pan do niej zadzwoni. Powodzenie twojego planu nie oznacza, że mi też się powiedzie. Nie przekona się pan, jeśli do niej nie zadzwoni. Nie ucieszy jej mój telefon. Czy Jackie ma rodzeństwo? Nie rozmawialiście ponad rok. Na pewno tęskni. Nie ja ją zostawiłem, a ona mnie. Nie tęskni. Raczej cieszy się, że mam mnie z głowy. Niech pan spróbuje zmienić jej zdanie. Pracujemy nad twoją postacią, a nie moim małżeństwem. Skoro wciąż ją pan kocha, niech jej pan to powie. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Mówiłem jej to setki razy, aż do znudzenia. Przyrzekaliśmy sobie miłość, póki śmierć nas nie rozłączy. O ile 3 lata temu nie umarliśmy, to nie mówiła tego szczerze. Wypadłem z łask Grace. A część na dobre i na złe? Może i jest źle, ale jeszcze będzie dobrze. Niech pan do niej zadzwoni, napisze list, zjawi się pod jej drzwiami w strugach deszczu. Jeśli przytaknę, zaczniemy próbę? Stoi. Mają zmierzch apokalipsy, Blink, Blink 3D, kolację, zwycięzcę, a zaraz zaczyna się Plany na lata i Żarliwiec. Żarliwiec? Komedia romantyczna. Stephanie Gray jest zaintrygowana, kiedy serwisant klimatyzatorów przepuszcza okazję, by się z nią umówić. Żarliwiec i klimatyzatory. Dobre, co? Ale nie lubię komedii romantycznych. Może Plany na lata? Podobno to dobry film. W porządku. 2 bilety i zestaw słuchawkowy dla niewidomych.
Jest bardzo ciekawy i wzruszający. Jesteś słodka. Cieszę się, że ci się podoba. Sądzę, że w głębi serca to właśnie mnie lubi. Wydaje mu się, że siedzi z Jackie, ale to ja. Kiedy mówi jesteś słodka, Jackie, to myśli jesteś słodka, Allison. W gruncie rzeczy Jackie to ja. Jest wersją mnie z przepalonym głosem, która lubi kino niezależne, jest małomówna, nie lubi czekolady i komedii romantycznych. Ale stand-upy już tak. Dlaczego nie zrobiłaś jej bardziej jak ty? Zrobiłam. Jest prawie taka sama. Może tak. Chodzi mi o to, nie zmieniaj zbyt wiele. Staram się poszerzać horyzonty. Po prostu próbuję nowych rzeczy. W każdym z nas znajdzie się coś do poprawy, coś nad czym warto pracować. Ale jeśli coś działa, nie naprawiaj tego. Idziemy dzisiaj z Benem na stand-up. Dałabyś mi znać, gdybym zaczęła wychodzić z roli? To aktorstwo jest naprawdę trudne. Postaram się. Dzięki. Będziemy koło 8. Wcześniej mam próbę z Nolanem. Jackie, rodzice postanowili zrobić mi niespodziankę i przyjechali do mnie. Zapraszają mnie na kolację, ale nie chcę odwoływać naszej randki. Chcesz ich poznać? Twoich rodziców? Tak się składa, że też lubią stand-upy. Chciałbym, żebyś ich poznała. Dobrze, chętnie. Na pewno? Tak. O tej samej porze? Tak, o 8. Nie mogę się doczekać. Cześć. Co? I już idę. Dlaczego mówisz głosem Jackie? Jestem stracona. Dziś widzę się z jego rodzicami. Trochę wcześnie, ale to dobry znak. Nie. Już ich wcześniej poznałam, jako ja. Oni nie są ślepi. Dlaczego się zgodziłaś? Mogłaś udawać chorą, albo że potrącił cię samochód. Tak rzadko przyjeżdżają do miasta, a on bardzo chce, żebym ich poznała.
To musiało się kiedyś stać. Jak mogłaś tego nie przewidzieć? Nie sądziłam, że to nastąpi tak szybko. Musisz myśleć o takich rzeczach. Za późno. Co teraz? Ile razy cię widzieli? Tylko raz. Okulary, peruka i gruba tapeta. Uda się? To się okaże. Wezmę ten bukiet. Co? Przyszedłem po kwiaty dla Grace. Przecież nie wyczułem, że masz kłopoty. Ważny wieczór w rzeczy samej. So then it hits me. What if they put something Dobrze cię widzieć, Ben. or something? And you must be Jack. Jackie, prawda? Tak. Miło was poznać. I wzajemnie. I'm Tracy, jestem mamą Bena. A ja jestem jego pradziadkiem. Przestań. Też nazywam się Ben. Mów do mnie duży Ben, stary Ben, jak wolisz. Hi, I'm Jennifer. Jennifer, będę was obsługiwać. Oh, hey, Ben. Cześć, Ben. Witaj z powrotem. Cześć. So what can I get you? Co podać? Dzbanek piwa i 4 szklanki. Kogoś mi przypominasz, ale nie mogę sobie przypomnieć kogo. Kogo ci ona przypomina? Nie wiem. Maybe Brianne Sterling? Brian Sterling? Nie. Imię zaczyna się na A. Alexis? No. Alexis is taller. Alexis jest wyższa i ma kręcone włosy. Here's your beer. Wasze piwo And your i glasses. szklanki. One for Dad, one for Jedna Mom, dla taty, jedna dla mamy, jedna dla Bena and one i jedna dla jego dziewczyny. Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Więcej dla nas. What's going on? Co jest? Podobno kogoś im przypominam. Zgadnij kogo. Uspokój się, nie wychodź z roli. Co? Nieważne, jaką mam chrypę, skoro przypominam im jego byłą dziewczynę. Make-up jest świetny. Odejdź na chwilę od stolika i o wszystkim zapomną. Piwo. Co? Piwo. Nie jestem kelnerką. Śmieszne. A teraz podaj to piwo. Nie jestem kelnerką. To idź po nią. Yes. Waiter. He came back and and the guy, he looked like had been plastered to the side of his face and it couldn't move because the sweat baked it. Okay. Alison, cicho. Co ty robisz? Szukam cię. Jakiś typ prosi o piwo. Co? Wracaj do stolika. Dlatego nosorożec nie może być zwierzakiem domowym. Alicia. Alisa. Zapomniałam czegoś. Ciągle zgaduje imiona. Zaraz skończy.
Odwróć jakoś ich uwagę. Padnij. Hi, what can I get you? Czym mogę służyć? Poproszę smażone ogórki. Yeah, sure. Oczywiście, zaraz podam. I will bring you some food. Przyniosę jedzenie, a ty spróbuj zmienić temat. Przepraszam, Jennifer? No, she just went to Poszła przyjąć zamówienie. Szukam mojej dziewczyny. Chyba jest chora albo zła. Widziałyście ją? Oh, you know what? I think she's headed back. Właśnie wraca do stolika. So there we were. Proszę bardzo, przystawki. Here are your appetizers. Podać coś jeszcze? Anything else I can get you? Nie mogę się zdecydować. It's okay. What about you? A dla ciebie, Ben, i twojej dziewczyny? Enjoying the wet, wet water. That is the awesomeness. That is, you know. Bo wiecie, aquaparki są mokre. Then it starts Nagle zaczyna lać. and everybody Wszyscy uciekają pod dach, bo nie chcą się zmoczyć. nobody wants to get wet. And W aquaparku. Alison. Czy ona nie przypomina ci Alison? Nie. Zupełnie. Nie jest wariatką. Well, I think I'll give you and Dam twoim rodzicom i twojej idealnej dziewczynie jeszcze chwilę. figure it out. I'll be right back. Zaraz wracam. Musiałeś o niej wspominać? Słyszałaś go? Nie słuchaj go. To o niczym nie świadczy. Nie wiedziałam, że tak o mnie myślał. Allison, I want you to Posłuchaj mnie. Jennifer, What do you want then? czego chcesz? Wiem, że jesteś na mnie zła. Chcę porozmawiać. Ben, I really don't Pracuję want to i talk nie about this chcę right o niczym rozmawiać. Możesz Możesz żywić do mnie urazę, ale nie wyładowuj się na Jackie. Na twojej nowej dziewczynie? Która to już randka, że przedstawiasz ją rodzicom? Tak wyszło. Przykro mi, że z Alison się nie udało. Uwielbiała cię. Wręcz za tobą szalała. Wciąż cię kocha. Zraniłeś ją, Ben. Naprawdę mi przykro. Czułem po prostu, że nic z tego nie będzie. Powinienem był zorientować się wcześniej. Chciałem do niej zadzwonić, ale to tylko pogorszyłoby sprawę. Powiedz mi, że ją szanujesz. To świetna dziewczyna. Nie powinienem był tak o niej mówić. Kiedyś jeszcze będzie szczęśliwa, ale nie ze mną. Thank you, Ben. Dziękuję. It means a lot. To wiele znaczy. I'll bring it over to Zaraz do was table. podejdę. Przepraszam, że tak długo. Szminka wpadła mi do umywalki. Alison, to ty? Kopę lat. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Bez żartów, dobrze cię widzieć. Nie znam cię. Alison Brighton. Na pewno mnie pamiętasz. Jestem zbyt natrętny, żeby mnie zapomnieć. Do twarzy ci w czarnych włosach. To twój chłopak? Nie.
Nie wiem, o czym on mówi. Mów swoim głosem. Ben, I'm sorry. Przepraszam. Unbelievable. Coś podobnego. You just made Jackie. Zmyśliłaś Jackie? Yes, but Zrobiłam to, bo I still... You can't do to that. nie It's jest not w okay. porządku. Ben, isn't there a little part Może of jakaś cząstka ciebie wciąż... Musimy już iść. You can get a ride home. Niech Jennifer cię podwiezie. She can keep the change. I niech zatrzyma resztę. Allison, you have to let this Musisz go. odpuścić. Dla własnego dobra. Please. It didn't work. He found out it was me. Dowiedział się, że to ja. Chciałem je zwrócić. Did you not hear me? Nie słyszałeś? Ben broke up with Ben me. ze mną He zerwał. found out it was me and he broke up with me. Powiedziałem, że chcę je zwrócić. Okay, well, it doesn't work that way. Nie możesz. Nie jestem zadowolony z produktu i chcę go zwrócić. You can't return Kwiatów się nie flowers. zwraca. Zwraca i poproszę o zwrot pieniędzy. No flower shop on the Żadna planet kwiaciarnia takes nie flowers przyjmuje back. zwrotów. Skończ z tym szlochem i oddaj mi pieniądze. Szlochem? I just lost my last Już chance nigdy to ever więcej nie see Ben zobaczę again. Bena. This is the To worst najgorszy day of my dzień w life. moim życiu. Pogódź się z tym, nie kocha cię. Powinnaś Powinnaś się tego domyślić wcześniej. How dare Jak you? śmiesz? He means everything Jest to dla me. mnie You said you wszystkim, were a gonna ty help. miałeś mi pomóc. To był błąd. Miałeś zamiar do końca życia udawać Jackie? Przyjąć oświadczyny przepalonym głosem? Zatrudnić aktora, żeby grał twojego ojca? Kto byłby twoją świadkową? Chyba nie Jennifer. Dobrze, że tak się stało. Zapomnij o nim. Dobrze wiesz, że to nie takie proste. Jak możesz tak mówić, skoro sam nie potrafisz zapomnieć o żonie? Przysięgaliśmy sobie. To co innego. Wcale nie. Zamknij się. Zwalniam cię. I dobrze. Egocentryczny. Dasz wiarę? Skrajnie egoistyczny. Dokładnie tak to ujęła. To ona myśli tylko o sobie. Ja staram się dbać o nas oboje. Narcystyczny. Kolejne słowo, którego użyła. Spodziewałem się, że okaże mi choć odrobinę wyrozumiałości, ale nie. Jestem narcystyczny. Oto twarz człowieka złamanego, nie narcyza. Czy narcyz każdej nocy umiera z rozpaczy? Czy narcyz godzinami dobiera garderobę przed rozmową z byłą żoną? Czy narcyz czeka 10 minut przed jej drzwiami, szukając najwłaściwszych słów? Czy narcyz zachowuje spokój i dobry ton, gdy spotka go zniewaga? Czy narcyz prowadzi ze sobą w lustrze monolog? No cóż, okazuje się, że tak. Allison, Alison, are you okay? wszystko w porządku? Tak. Poszłam się przejść i nie wiem, gdzie jestem. Chyba na skrzyżowaniu Brandon Street i Washington Drive. Odbierzesz mnie? Okay, I'll be right I już jadę.
Po cichu liczyłam na to, że mu zaimponuję i uświadomię, jak bardzo mnie kocha, że pomyśli, że jesteśmy sobie pisani. Cóż, to nie było realne założenie. Wyobrażałam sobie, że do mnie zadzwoni i wyzna mi miłość. Ale wiesz, że tego nie zrobi. I to nic złego. Poradzisz sobie. To byłoby idealne zakończenie. Poważnie? Yeah, what's up? No co tam? Uh-huh. Yeah, definitely. Tak, na luzie. Okay, cool. Bye. Na razie. He just asked me Zaprosił mnie na randkę. Kogo? Mnie. Którą postać? Dziewczynę z siłowni. Right? Tego się nie spodziewałam. To wspaniale. Amazing. Przyszedłem cię przeprosić. Wczoraj zachowałem się karygodnie. You're a genius. Jesteś geniuszem. Professor, he called me. Zaprosił mnie na randkę. Kogo? Who, Ben? Mnie. Którą postać? Dziewczynę z siłowni. Ją? Right? Też się dziwię. Co odpowiedziałaś? Zgodziłam się. Alison, nie możesz iść na tę randkę. Co? Nie możesz iść na tę randkę. Musisz odpuścić. I thought you said you came here to Nie apologize. przyszedłeś mnie przeprosić? Tak, ale to nie zmienia faktu, że nie powinnaś się z nim spotykać. Byłem wobec ciebie mało wyrozumiały, ale miałem rację, mówiąc, że powinnaś o nim zapomnieć. Przestań okłamywać samą siebie i Bena. On cię nie kocha. Yes, he is. That's Kocha, why he keeps dlatego asking zaprosił out my moją characters. postać na randkę. Ale ty nią nie jesteś. Nawet nie lubisz jej grać. I'm not gonna give up my To moja only jedyna chance szansa, to żeby be do with niego Ben. What happens wrócić. here? Don't retreat. A co Don't z retreat. hasłem Don't nie retreat. poddawać się? Najwyższy czas się wycofać. I'm sorry, I just Przykro mi, ale muszę iść na tę randkę. I have to. Thanks. You're welcome. So, I had to get 13 stitches for Ten that one. upadek kosztował mnie 13 I love szwów. this spicy food. Uwielbiam ostre żarcie. Ja też. Nie cierpię mdłych potraw. Często jadasz Chińczyka? Only the really Zawsze to, co mają najostrzejszego. Długo grasz w softball? like forever. Całe życie. My whole life. Kocham ten I love it sport. so much. Jest dla mnie It's wszystkim. everything to me. Well, I guess that's a bit Może of an przesadzam, ale overstatement. czasem tak czuję. I guess it just feels like it is sometimes. Hey, I don't think this is gonna work Chyba out. nic z tego nie będzie. You seem like a really, Jesteś naprawdę really miłym nice facetem, guy, but I just don't ale think it's to gonna się nie work. uda. I'm sorry to just have to Wybacz, leave że like tak this, but uciekam, ale I tak think będzie it's the right thing lepiej. to do. Trzymaj się. You too. Ty też.
Tu Grace. Zostaw wiadomość po sygnale. Z tej strony Alison Brighton. Tak jakby studentka pani byłego męża, Nolana. Zwróciłam się do niego o pomoc w pewnej sprawie. Nolan pomógł mi zrozumieć mój problem. Wiem, że czasem bywa mało wyrozumiały wobec uczuć innych, ale zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Nolan pracuje nad sobą i byłoby wspaniale, gdyby mu pani w tej pracy towarzyszyła. Alison, powiedziałaś mi kiedyś, że lubisz uszczęśliwiać innych. Dobra robota. Miłość jest ślepa. Fragmenty Henryka V i Romeo i Julii Williama Szekspira w tłumaczeniu Leona Urlicha. Fragment Medei Eurypidesa w tłumaczeniu Jana Kasprowicza. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.